Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji prostego zestawu alarmowego marki Technisat. Zestawu, który możecie sobie zamontować we własnym zakresie, w swoim mieszkaniu, w swoim domu, czy też jakimś budynku, który chcecie monitorować. Zestaw nazywa się TechniSmart i ja mam tutaj zestaw startowy, czyli start pakiet tego systemu, ponieważ jest to zestaw rozbudowywalny, który możemy rozbudowywać o dodatkowe elementy alarmowe. W skład tego zestawu startowego, jak widzicie, wchodzą 4 elementy, czyli centralka, czujnik ruchu, czujnik okienno-drzwiowy oraz pilot zdalnego sterowania. Za chwileczkę pokażę Wam, jak te poszczególne elementy wyglądają, jak taki zestaw możemy sobie w bardzo prosty sposób podłączyć. Pokażę Wam też aplikację mobilną do zarządzania tym zestawem oraz powiemy sobie też o elementach dodatkowych, które na dzień dzisiejszy do tego zestawu będziecie mogli dokupić, żeby ten zestaw jeszcze bardziej sobie rozbudować. Tak więc zapraszam do recenzji. A tak się prezentuje już cały zestaw po wypakowaniu z pudełka. No i teraz może zacznijmy sobie od tego najważniejszego elementu zestawu, czyli tej jednostki centralnej. Centralka w całości, jak widzicie, wykonana jest z tworzywa sztucznego w białym kolorze. Tutaj po bokach jest tworzywo matowe, podobnie jak od spodu. Natomiast od góry mamy tutaj takie szkło białe, błyszczące. No zobaczcie, jak to wygląda na żywo. Pod względem wizualnym centralka myślę, że prezentuje się bardzo ciekawie. Mamy tutaj diody na centralce informujące nas o pracy urządzenia. Za chwileczkę sobie to zobaczycie, jak sobie podłączymy cały ten zestaw. Od spodu nóżki podgumowane. Jest też możliwość zamontowania, powieszenia tej centralki gdzieś na ścianie. Jest tutaj właśnie ten specjalny uchwyt. Do uchwytu są też wkręty w zestawie, więc jeżeli nie chcemy stawiać gdzieś na szafce tej centralki, to możemy ją powiesić. Mamy wbudowaną syrenę alarmową już w tą centralkę o głośności 100 dB. I tutaj są głośniki od tej syreny. Z tyłu mamy wejścia do podłączenia po pierwsze sieci internetowej LAN, tak żebyśmy mogli połączyć tą centralkę z naszym routerem, z naszą siecią internetową, więc możemy to zrobić tutaj za pomocą przewodu internetowego. Taki przewód jest, jak widzicie, już w zestawie. Centralka oczywiście ma też wbudowany moduł Wi-Fi, więc możemy łączyć się z naszą siecią internetową również bezprzewodowo. Jedno złącze USB, na chwilę obecną chyba tylko serwisowe, oraz wejście zasilania. W zestawie mamy zasilacz składający się z przewodu tutaj zasilającego USB i tej okrągłej końcówki oraz tutaj zasilacz o parametrach 5V 1,5 A. Dużym atutem tego rozwiązania, tej centralki jest, zobaczcie, tutaj w tym miejscu wbudowana bateria, która pozwala nam poprzez 8 godzin na pracę urządzenia w przypadku braku zasilania z sieci, więc jeżeli prąd zostałby odcięty, to przez 8 godzin ta centralka będzie pracowała. Oczywiście, jeżeli w Waszym domu zostałoby odcięte zasilanie, no to również Wasza sieć internetowa przestałaby działać. Dlatego też producent przewidział tutaj jeszcze jedno rozwiązanie. Zobaczcie, pod baterią w tym miejscu znajduje się miejsce na karty SIM. Jeżeli sobie taką kartę SIM dokupicie i zamontujecie w tym urządzeniu, macie zamontowaną baterię, to nawet w przypadku braku zasilania będziecie dostawiać wiadomości, powiadomienia na Wasz telefon poprzez SMS-y, które będą do Was wysyłane bezpośrednio z centralki, więc będziecie wiedzieć, że coś dzieje się w Waszym domu, w Waszym mieszkaniu, czy też monitorowanym budynku. Czyli jak widzicie, jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w przypadku odcięcia zasilania nasz system alarmowy przez 8 godzin będzie nadal działał. Wszystkie pozostałe urządzenia, które wchodzą w skład zestawu, czyli czujka ruchu oraz tutaj czujnik drzwi i okien, są zasilane bateryjnie, więc odcięcie zasilania nie będzie powodowało wyłączenia tego alarmu. Więc tutaj na pewno bardzo duży plus tego rozwiązania. Z pozostałych elementów, zobaczcie, w zestawie znajdziemy jeszcze pilota zdalnego
sterowania. Pilota, który pozwoli bardzo szybko nam uzbroić alarm, rozbroić alarm, włączyć tryb obecności osób w domu oraz przycisk SOS, który uruchamia syrenę alarmową, uruchamia nasz alarm nie poprzez wykrycie ruchu czy jakiegoś czujnika, tylko uruchamiamy sobie ręcznie taki wewnętrzny alarm, co w sytuacjach awaryjnych może na przykład odstraszyć intruza. Teraz przejdźmy sobie do tych pozostałych elementów zestawu. To jest czujnik drzwi i okien. Klasyczny kontraktor, czyli po jednej stronie okna montujemy tutaj ten czujnik magnetyczny, z drugiej strony odbiornik, w którym są baterie. I jeżeli teraz okno zostanie otwarte, czy też drzwi, automatycznie czujnik wysyła informację do centralki. Centralka uruchamia alarm dźwiękowy i jednocześnie wysyła nam powiadomienie na nasz telefon, na naszą aplikację mobilną. Powiadomienie w przypadku braku prądu będzie w postaci SMS-a, jeżeli będziemy mieć tą kartę SIM zamontowaną. Tak więc bardzo proste, praktyczne rozwiązanie. Sam kontaktron niezbyt duży, ładnie też wykonany. Jedna kontrolka informująca nas do pracy urządzenia. Tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie baterii, to sobie za chwileczkę będziemy sprawdzać, jak to będzie nam działał ten kontraktor. I taki kontraktor możemy przykleić do ramy okna, do drzwi za pomocą tych taśm 3M, które znajdują się w zestawie. Możemy też przykręcić go na stałe za pomocą wkrętów, które również znalazły się już w zestawie, czyli jak widzicie kompletne rozwiązanie. No i ostatni element naszego zestawu, czyli czujnik ruchu. Jeżeli chodzi o ten czujnik ruchu, oczywiście również jest bezprzewodowy, zasilany dwoma bateriami 2x AA, czyli tymi klasycznymi. Czujnik, który zobaczcie, teraz po wyjęciu zabezpieczenia baterii od razu nam się uruchamia i jest już gotowy do pracy. Kąt widzenia czujnika to jest 100 stopni i zasięg do 9 metrów, czyli jeżeli tutaj w odległości 9 metrów zostanie wykryty ruch, to automatycznie czujnik wysyła informację do centralki, a centralka uruchamia alarm i wysyła nam powiadomienie na nasz telefon. Jeżeli chodzi o montaż tego czujnika, to do montażu mamy tu taki uchwyt kulowy, uchwyt magnetyczny, który również możemy przykręcić sobie właśnie do ściany za pomocą wkrętów. I teraz zobaczcie, ponieważ jest to uchwyt magnetyczny, wystarczy, że w ten sposób przyłożymy go do czujnika. Bardzo mocne, stabilne połączenie i oczywiście pełna możliwość regulacji położenia kąta tego czujnika, więc możemy sobie dokładnie go ustawić w takim kierunku, w jakim będzie to najbardziej optymalne w naszym pomieszczeniu. Ok, i to są wszystkie elementy zestawu startowego, zestawu, który pozwoli już, jak widzicie, w pełni monitorować nasze pomieszczenie, nasz dom, czyli możemy zamontować czujnik przy drzwiach, czujnik ruchu, centralkę, no i po skonfigurowaniu z aplikacją możemy już taki alarm sobie uruchomić. Jeżeli byśmy mieli większy dom, więcej pomieszczeń, to oczywiście w ofercie marki Technisat są dodatkowe elementy tego zestawu, czyli dodatkowe tutaj czujniki do okien, drzwi, czyli te kontaktrony. Mamy też dodatkowe czujki ruchu do dokupienia. Możemy też rozbudować ten system alarmowy o na przykład klawiaturę numeryczną z czytnikiem kart RFID. Takie karty również możecie kupić osobno do takiego zestawu, dzięki czemu możemy uzbroić alarm na przykład za pomocą kodu czytnika powieszonego na ścianie i możemy na przykład go odblokowywać, blokować za pomocą tych kart RFID. Jest też w zestawie czujnik drgań, jeżeli byście potrzebowali. Taki czujnik również możecie sobie zamontować. Prawdopodobnie tych elementów zestawu będzie nam cały czas przybywało, więc z czasem ten system będziemy mogli jeszcze bardziej sobie rozbudować. Ok, jak widzicie, ja sobie już podłączyłem tutaj zasilanie do naszej bazy. Podłączyłem sobie też sieć internetową przewodową. I teraz tutaj jedna informacja istotna, o której Wam nie wspomniałem wcześniej. W tym miejscu mamy włącznik naszego urządzenia. Więc pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście przełączyć go w pozycję ON. W
tym miejscu jest też czujnik alarmowy, czyli tutaj też takie zabezpieczenie przed właśnie otwarciem i wyłączeniem urządzenia. Również otwarcie tej klapki powoduje wysłanie informacji alarmowej na nasz telefon. W tym momencie urządzenie jest gotowe do konfiguracji. Poniżej tutaj mamy kontrolki informujące nas o aktualnej pracy urządzenia, co zostało już podłączone. Teraz pobieramy sobie aplikację Techni Smart ze sklepu Google Play i możemy już przejść do konfiguracji naszego systemu. Pierwsza opcja to jest oczywiście skanowanie kodu QR z naszego urządzenia. Tutaj odszukujemy ten kod QR. Znajduje się, jak widzicie, pomiędzy siecią LAN a zasilaniem. Wybieramy panel i teraz musimy sobie ustawić hasło do naszego urządzenia, czyli tutaj tego panelu. Ja sobie tutaj wpisałem same jedynki. Powtarzamy sobie to hasło. Tutaj oczywiście musicie sobie ustawić bardziej skomplikowane hasło, żeby to bezpieczeństwo sieci było większe. Następnie mamy wyświetlone sieci Wi-Fi, które są dostępne w okolicy. Z tego co widzę, tylko sieci w paśmie 2,4 GHz są obsługiwane, więc jeżeli byśmy chcieli się łączyć bezprzewodowo, na przykład naszą siecią, to możemy to zrobić w tym miejscu. I teraz na tym głównym ekranie aplikacji widzimy, że jesteśmy po pierwsze połączeni z naszą siecią LAN przewodowo. Nie mamy zamontowanej karty SIM i poziom naładowania baterii w naszym tutaj urządzeniu, w naszej centralce jest 67%. Alarm w tym momencie jest rozłączony i teraz możemy uruchomić alarm. Możemy wybrać też ten tryb domowy i możemy też uruchomić z aplikacji ten przycisk SOS, czyli wywołać alarm bezpośrednio z telefonu. I teraz zobaczcie, na przykład sobie uzbroimy nasz alarm. Od razu dioda na tutaj tym logo zmieniła się na kolor czerwony, alarm jest uzbrojony i wówczas wykrycie jakiegoś ruchu przez któryś z czujników, zobaczcie, powoduje uruchomienie się alarmu. Alarm możemy wyłączyć bezpośrednio z aplikacji. Po zatrzymaniu takiego alarmu mamy tutaj pytanie, czy ponownie uzbroić naszą centralkę, nasz alarm, czy też pozostawić go odblokowany. Jeżeli chcemy go uzbroić, to jak widzicie został uzbrojony i znowu jest aktywny, czyli znowu wykrycie ruchu przez czujkę którąkolwiek spowoduje uruchomienie syreny alarmowej i wysłanie do nas komunikatu. I teraz sobie przejdziemy naszego drugiego czujnika, czyli tego czujnika do drzwi i okien. Ja mam go teraz ustawionego w ten sposób, że jeżeli oba urządzenia są blisko siebie, to oczywiście alarm jest uzbrojony. Natomiast jeżeli oddalimy jeden element od drugiego, to oczywiście alarm nam się uruchomi. Natomiast możemy go skonfigurować też odwrotnie, czyli na przykład jeżeli jeden element zbliży się do drugiego, to wówczas ten alarm się uruchomi. Więc tutaj jest dowolność konfiguracji i konfigurujemy to w aplikacji już na telefonie. I teraz zobaczcie, oddalamy elementy i mamy uruchomiony alarm. Jeżeli chodzi o ten czujnik, to jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, ta tutaj kontrolka jest też przyciskiem. Możemy sprawdzić sobie status działania urządzenia. I z drugiej strony mamy też taki czujnik antykradzieżowy. Jeżeli ktoś by próbował zdemontować nam ten czujnik, to również alarm się nam uruchomi. To są takie dodatkowe informacje. I teraz tutaj jak widzicie mamy nasz czujnik drzwi, okien i możemy sobie go tutaj skonfigurować. Możemy go opisać sobie tutaj dowolnie, czyli na przykład nazwać go czujnik w pokoju, czujnik w salonie, czujnik, nie wiem, drzwi wejściowych i tak dalej. Możemy ustawić tryb właśnie pracy tego czujnika, o którym Wam wspominałem, to możecie sobie tutaj zmieniać. I w tym miejscu możemy też ustawić, żeby ten czujnik działał cały czas, czyli nawet jeżeli alarm jest rozbrojony, to akurat taki czujnik może być dalej aktywny. Kolejna tutaj zakładka eventy. I tu mamy listę zdarzeń, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji, czyli możemy sprawdzić sobie, jaki alarm kiedy został wywołany przez jaki czujnik, czy to czujnik ruchu, czy to jest sensor drzwi, okien. To wszystko możemy sobie tutaj podglądać i mamy tutaj pełne takie statystyki, więc też myślę, że przydatna
funkcja. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe ustawienia aplikacji, to zobaczcie, mamy tutaj ustawienia naszego systemu oraz ustawienia samej aplikacji. Niestety aplikacja, jak widzicie, jest w języku angielskim i nie możemy tutaj wybrać języka polskiego, jest tylko właśnie język angielski lub też język niemiecki. Wracając do zakładki odnośnie ustawień naszego systemu alarmowego, no to oczywiście tutaj użytkownik, czyli tutaj my. Następnie mamy tutaj akcesoria, czyli nasz czujnik PIR, to jest właśnie ten czujnik wykrywania ruchu. I mamy tutaj podgląd w aplikacji stanu baterii w tym czujniku oraz możemy sobie też przejść do konfiguracji jego ustawień, czyli tych funkcji działania, które Wam pokazywałem też w przypadku tego czujnika drzwiowego. Tutaj również możemy sobie to dowolnie konfigurować. Z tego miejsca oczywiście mamy też dostęp do tego czujnika drzwi i też widzimy tutaj poziom baterii w tym czujniku i też możemy sobie właśnie konfigurować jego tryby pracy. Następnie mamy naszego pilota zdalnego sterowania i też jak widzicie mamy podgląd poziomu baterii w tym pilocie i też możemy sobie tutaj podglądać na przykład jego ID, jeżeli byłoby Wam to potrzebne. Ustawienia odnośnie tutaj reguł, działania tych alarmów i tak dalej. Tego Wam tutaj wszystkiego może nie będę już pokazywał, jak to wygląda, natomiast możemy sobie te wszystkie funkcje tutaj konfigurować, ustawiać w różnej kolejności. Tak więc możemy ten alarm sobie spersonalizować tak, żeby działał tak, jak my tego oczekujemy od tego alarmu. Tutaj również jeżeli chodzi o te powiadomienia SMS, które będą wysyłane, to zauważcie, one również będą tylko w języku angielskim lub też niemieckim, natomiast myślę, że to nie będzie jakimś większym problemem. Miejmy nadzieję, że z czasem ta aplikacja również zostanie spolszczona i te komunikaty będą też przychodziły do nas w języku polskim. I w ustawieniach zaawansowanych możemy tutaj sobie ustawić strefy czasowe, możemy zmienić tutaj sobie ustawienia odnośnie sieci internetowej, hasła, piny i mamy też opcję resetu urządzenia całkowitą, czyli możemy to urządzenie sobie zresetować do ustawień fabrycznych. W aplikacji tak naprawdę to są takie najważniejsze funkcje. Oczywiście na te widgety możemy sobie dodawać kolejne urządzenia. Jeżeli tych czujników będziemy mieć więcej, możemy dodać kolejny. Oczywiście skanując kody QR, które znajdują się na poszczególnych urządzeniach i w ten sposób sobie właśnie rozbudowywać tą naszą sieć alarmu o kolejne urządzenia, kolejne monitorowane pomieszczenia. I tym wszystkim oczywiście będziemy mogli następnie zarządzać już z poziomu naszej tutaj aplikacji i naszego systemu. Teraz może jeszcze pokażę Wam działanie tego pilota zdalnego sterowania. Jak widzicie, mamy teraz alarm nieuzbrojony, kolor zielony i teraz przytrzymując przez 2 sekundy przycisk skutki uzbroiliśmy sobie zdalnie nasz alarm. Teraz możemy go rozbroić. Możemy też ustawić ten alarm obecności w domu, czyli tutaj kolor niebieski. I może sprawdzimy sobie jeszcze ten przycisk SOS, czyli uruchomimy sobie zdalnie alarm. I możemy go też rozbroić, zatrzymać też w pozycji pilota, klikając na tą kłódkę. Tak więc jak widzicie, sama obsługa tego systemu jest bardzo prosta. Do montażu nie potrzebujemy praktycznie żadnych narzędzi, no może tutaj jakichś wkrętach do przykręcenia tutaj uchwytu do tych poszczególnych czujek. Resztę elementów możemy przykleić na taśmie dwustronnej. Aplikacja mobilna, co prawda nie w języku polskim, ale bardzo też przejrzysta. Otrzymujemy wszystkie powiadomienia na nasz telefon bez względu na to, gdzie znajdujemy się na świecie. W razie braku zasilania te urządzenia są zasilane bateryjnie. Bateria też budowana w samą centralkę. No i też dzięki możliwości zamontowania karty SIM w przypadku braku zasilania mamy możliwość otrzymywania informacji alarmowych na nasz telefon w postaci SMS-ów bezpośrednio z tej centralki przez 8 godzin od zaniku zasilania. Tak więc jak widzicie, bardzo kompletny system, który możecie sobie rozbudowywać. Nie wiem, czy Wam wspominałem, ale oprócz tej syreny alarmowej, która jest w centralce budowana, możemy sobie dokupić też taką syrenę świetlno-dźwiękową wewnętrzną, jak też zewnętrzną, którą możemy zamontować na zewnątrz budynku i wówczas oczywiście taki system będzie jeszcze bardziej
efektywny. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, które w własnym zakresie chcą sobie zamontować taki system alarmowy w swoich domach bez jakichś firm zewnętrznych, bez konieczności jakiegoś skomplikowanego montażu, jakichś tutaj przeróbek w naszych domach. System po prostu podłączamy, przykręcamy czujki, przyklejamy do okien, drzwi i mamy pełen system alarmowy z wszystkimi powiadomieniami. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę. Proszę też oczywiście o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!